Koniec na dzisiaj. Ta strona cała zamurowana, bloczki. Super to wygląda. Teraz gładź tylko. Jutro już będę gładź robił tutaj, bo nie mam już zaprawy, żeby kontynuować tą ścianę. Muszę jechać do Castello. Też na pewno światło lepsze kupić muszę, bo to jest, kupiłem to takie na baterię, to jest beznadzieja. Myślałem, że to mocniejsze będzie, ale to jest beznadzieja. Trzeba kupić takie naprawdę na stojaku fajne światło, żeby oczu w sobie nie męczyć. Ale tak to wygląda. I tam od góry przyjdzie już sufit, także nie ma znaczenia ten lekka szpara, bo przyjdzie jeszcze baton, ja ciągle ten baton, przyjdzie jeszcze listwa drewniana i sufit, także to wszystko zasłoni. Tu zacząłem już, więcej zaprawy nie miałem, 2 bloczki przymurowałem. I jeszcze bloczków będę musiał dokupić, bo zostały mi 2 bloczki, a wychodzi 10 bloczków na ścianę. Także super. Jestem zadowolony. Jutro będę kontynuował już gładzią, bo chcę zobaczyć, ile jeden worek wyjdzie, żeby wiedzieć, ile dokupić. I wtedy prawdopodobnie pojutrze pojadę po resztę. Ok, także na dzisiaj koniec. Do usłyszenia. Podobno ktoś mi tam zarzucił, że się nie uśmiecham. Nie wiem, no ja myślę, ja jestem dosyć wesołą osobą. Każdy, kto mnie zna, to wie, że często się uśmiecham. Czasami po prostu jest przemęczenie, za dużo pracy. No to wiadomo, że człowiek się nie uśmiecha cały czas, tylko pracuje. Ale cóż mogę powiedzieć. Piję do jednego gościa, który mi tam w komentarzach pojechał. Jak on to mówi, to jest krytyka, ale uwierzcie mi, no ja nie uważam, żeby to była krytyka. Jak ktoś ci jedzie po prostu, że to, że tamto, że wam, to nie jest krytyka. Bo krytyka to jest powiedzenie zrób tak, inaczej. Uważam, że lepiej by było zrobić coś na przykład w ten sposób. To jest krytyka. A jechanie czymś tam, to jest, wiecie, podcinanie skrzydeł. Jeżeli ja wchodzę do kogoś na YouTube, nie podoba mi się coś, po prostu wychodzę, nie zostawiam jakichś komentarzy takich, żeby tą osobę urazić czy coś. To nie jest pozytywna krytyka. Nie wiem, skąd ci się to wzięło, człowieku. Radzę wybrać się gdzieś do psychologa i sprawdzić, jakie masz problemy, bo chyba ewidentnie masz jakieś problemy. Także tak na dzisiaj kończę. Do usłyszenia. I najważniejsze. Dziękuję wszystkim tym, bo to jest ważne, że dziękuję wszystkim tym, którzy zostawiają te pozytywne komentarze, które motywują do dalszej pracy i dziękuję tym wszystkim osobom, bo to naprawdę dodaje tej energii i wszystkiego. I słuchajcie, nie zawsze jest tak, że da się coś nagrywać fajnie i tego. Ja nie będę na siłę szukał jakichś tematów, jakiś coś. Robię to, co robię. Wszystkim, którym się podoba, zapraszam jak najbardziej. Jeżeli wam się nie podoba, kontynuujcie do dalszego kanału. Nie subskrybujcie, nie lajkujcie, nie komentujcie. Nie potrzeba. Także na razie trzymajcie się, do usłyszenia. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zostawiają pozytywne wibracje na tym kanale. Na razie, trzymajcie się. Halo, cześć, witajcie wszyscy w kolejnym dniu zmagań na farmie w Portugalii. Dzisiaj zaczynam gładzie, bo skończyła mi się zaprawa na ścianę. Muszę pojechać jutro. Także zaczynam dzisiaj gładzie. Zobaczę, ile mi z worka wyjdzie tej gładzi, ile muszę dokupić, bo wiem, ile muszę tej zaprawy na ścianę, żeby dokupić. Muszę bloczki też kupić. Światło muszę kupić, bo to światło jest tu beznadziejne. Jak widzicie, nawet jak zapalę światło, to jest taka malutka żaróweczka. A te światło, co mam na baterię, jest bardzo kiepskie. One na początku fajnie świeci, ale później ten. Także zaczynam tu gładzie kłaść tam, gdzie ma być kominek, żeby już przygotować. Tu wczoraj widzicie, bloczki wmurowałem, bo tam przyjdzie sufit do tego i by była przerwa. Zabrakło mi bloczków na drugą stronę. Skończę gładzie w rogu, wyszlifuję
i będę wstawiał kominek. Wiecie, nie chcę się później z tym bawić, z tym wycinaniem w dachówce. Z tego muszę kupić taki multitool, żeby też to wyciąć. Ładnie sobie odznaczyć tą rurę, wyciąć równiutko, żeby nie za dużej tej dziury robić, zabezpieczyć, żeby to wszystko było gotowe. Bo tak naprawdę święta zbliżają się dużymi krokami i chciałbym te ściany i kominek skończyć. No jest jeszcze trochę czasu, trochę może za bardzo panikuję. No ale wiadomo, jeszcze zakupy, prezenty, choinka, to, tamto, to zleci moment. Także zabieram się do roboty i pokażę Wam już, jak lecą te gładzie. Z dobrych wiadomości dla Skubiego ściągnęliśmy mu w końcu kołnierz. Jak tam Skubi bez kołnierza? Jak to bez kołnierza? Lepiej? Lepiej. Nie wie, co ma zrobić teraz ze sobą, biedny. Nic, zabieram się za gładzie, pokażę Wam, jak to wygląda później. Na razie. Słuchajcie, idzie jak krew z nosa. Konsystencja nie ma ile wody, czyli to tak, żeby taki serek homogenizowany był. Ale no nie idzie to prosto, bo ściany są strasznie krzywe, jak na mój, wiecie, to dopiero widać, jak gładź się kładzie. Ale jadę tą pierwszą warstwę gąbeczką, żeby mniej szlifowania było i tyle. Będzie jak będzie. Nie jest tragicznie, ale no nie idzie to jakoś super lekko. Myślałem, że trochę łatwiej będzie, ale nie jest łatwo. Ja nie mam takiej, wiecie, wprawy w ręce. Podejrzewam, że jak zrobię wszystkie 4 ściany, to jakieś wprawy nabiorę, ale na razie nie idzie to super pięknie. Ale powoli, powoli coś z tego wyjdzie. Będziemy płakać. Dobra, zabieram się do roboty. Nie marudzę. Rozrabiam. Dosyć dużo wyjdzie z tej torby, bo tu jest dużo cieńsza warstwa i tylko trochę naraz robię, żeby mi nie zestygło, czyli jedną, powiedzmy, nie wiem, 1/10 tej torby rozrobiłem, czyli torba spokojnie na ścianę chyba starczy. Wiadomo, że później będą jeszcze poprawki, żeby to trochę prościej było, dużo poprawek, ale zabieram się za kręcenie następnego i pokażę Wam już efekt końcowy tego, jak to będzie się prezentowało. Na pewno trochę mokrą gąbeczką przelecę, żeby mniejsze były te góry i doliny. I tyle. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zabieram się do roboty. Ok, 2 worki poszły, zobaczcie. Cała ściana i tam kawałek. Czyli 2 worki, ściana i kawałek. Zostały mi 2 worki. Czyli jeszcze 2, 4, 6, no z 10 worków, bo jeszcze na pewno drugą warstwę trzeba będzie taką porobić, poszlifować i wtedy dopiero wszystkie te nierówności pokończyć jeszcze. Ale super. Lepiej to idzie niż myślałem, nie jest tak źle. Poszlifuje się, zaprawki porobi, porówna, będzie pięknie. Super równo to nie będzie, ale gładź jakaś tam będzie. Jeszcze tutaj zrobię dzisiaj 1 worek i starczy. I muszę jechać po więcej zaprawy, żeby dokończyć tą ścianę, gładzie, światło. Halo, witam, dzień dobry na słonecznej farmie w Portugalii. Skubi szczęśliwy bez swojego kołnierzyka. Zabieram się, nowy tydzień, nowe możliwości, piękny dzień. Jest poniedziałek, zabieram się, jest materiał kupiony. Zabieram się za resztę ściany tynkowania. Gosia już zacznie powoli szlifować ścianę, tam gdzie jest gładź położona, żeby poprawki robić. A ja będę kontynuował kładzenie tynku. No i później gładzie. Także myślę, że w tym tygodniu zamkniemy ściany. Gładzie, malowanie,
powinno ten tydzień, następny maksymalnie powinno być to wszystko i zacznę montować kominek. Za chwilę włączę Wam już, jak będę tynkował, jakiegoś timelapsika. Także do usłyszenia do później. Trzymajcie się. Ok, tak to wygląda dzisiaj. Ja tu zacząłem robić. Tu od góry, tu ten kawałek skończyłem, tu wokół okna już jest skończone. Tam zaczynam już od góry, gdzieś dzisiaj pewnie do połowy to zrobię. To znaczy nie zrobię do połowy, tylko zacznę jakby tą połowę. Zobaczymy, 2 worki na razie zrobiłem. A Gosia tutaj zabiera się za szlifowanie tych wszystkich takich schodów i tu się później jeszcze wypełni te większe dziury. Ale jakby te fale, takie fale zostawiamy. My nie będziemy tego robili, żeby było równo. To ma mieć taki, wiecie, fale, charakter. Tylko te wszystkie takie nieuskoki, nierówności. O, tak jak tu. O, i taka zabawa. Papier jest chyba 80, mogłaby być nawet 60 na te nierówności. I wszystkie jakieś większe dziury to i tak się wyrówna drugi raz, żeby nie było. Poprawi się, ale fal, że tak powiem, żadnych nie będziemy równać. Fale, jak takie, że wiesz, że jest taka fala, powiedzmy, nie wiem czy to widać na kamerze, ale tego na pewno nie będę równał. To ma być tak nierówno po prostu, tylko nie ma być różnych takich schodów, dziur. To wszystko będzie wypełnione, wyszlifowane, poprawione, pomalowane i można tu się zabrać za kominek. Ale to myślę, że dopiero w następnym tygodniu. A na razie zabieram się dalej tutaj za tynkowanie. Pokażę Wam na koniec dnia, ile zrobiłem. 3. worek rozrabiam, myślę 4-5 worków maksymalnie dzisiaj. I to będzie wszystko. Tam też bloczki trzeba dokończyć, murować. Także jest trochę pracy. Ok, zabieram się do pracy na razie, do później. Trzymajcie się. Ok, kończę na dzisiaj. Już słońce zaszło. Nie wiem, 17, 18 jest. Ciężko było dzisiaj, bo wokół drzwi, wokół okna tu robiłem. Tam robiłem, wykończałem. Jutro na pewno nie skończę. Pewnie bym skończył, ale nie skończę, bo jutro idziemy do szkoły na portugalski, czyli z rana zrobię pewnie z 2 torby i później po południu coś po szkole zrobię jeszcze, ale jutro nie skończę, czyli skończę pewnie w środę. W środę powinienem skończyć. Czwartek, piątek plastrowanie, sobota pewnie i następny tydzień już wykańczanie, poprawianie, szlifowanie, malowanie. Także myślę, że całkiem sprawnie idzie, fajnie. Webasto super się sprawdza. Fajnie grzeje. Ok, mam dość, także na razie trzymajcie się i do usłyszenia na drugi dzień. Trzymajcie się, nara. Halo, cześć, witajcie w kolejnym dniu na farmie w Portugalii. Kolejny dzień tynkowania, dzisiaj szkoła, także zrobiłem 2 worki, jest godzina 1, na drugą musimy być w szkole, także muszę się zbierać. A wygląda to w ten sposób. Czekajcie, odsunę się. O, tyle zostało z tej ściany, 4 worki mi zostały, może być na styk, jeszcze tam muszę bloczki podmurować, także możliwe, że z 2 worki dokupię gdzieś. Tam, gdzie jedziemy do szkoły, do Idania, jest taki sklep, powinni mieć jakiś ten, nawet jeżeli jest inny, to nie ma znaczenia, poszukam. Ale tak to wygląda. Drzwi obrobione, tam okno nie do końca, ale zacząłem dzisiaj od góry, bo to jest najcięższe. Zacząłem od góry, także najcięższe jest zrobione. I dzisiaj po południu pewnie zrobię z 2-3 worki jeszcze, to powinien tą górę tutaj zrobić. I jutro dokończanie. Myślę, że idzie całkiem dobrze. Także środa powinienem
Także jak to mówiłem, do środy powinien mieć zamkniętą ścianę. Urwało mnie, bo bateria znowu się skończyła. Do środy powinna być ściana zamknięta, tynkowanie. Myślę czwartek, piątek plastrowanie. I powoli ten tydzień najgorszą robotę zamkniemy. No najgorszą, jeszcze szlifowanie. Trochę jeszcze jest, ale jest super. Super postęp. Do świąt na pewno ściany będą, kominek będzie. Może nawet zdążę włożyć izolację. I ładnie się posprząta, choineczka, coś i będzie pięknie. A później można kontynuować dalej z podłogą. Nie wiem, czy na razie tą podłogę będziemy kontynuować, bo musimy myśleć o tym grillu. Popychać architekta i myśleć o grillu. Także zobaczymy, jak z tą podłogą. Dobra, na razie do usłyszenia. Pokażę Wam później, jak wrócimy z lekcji języka portugalskiego, gdzie my tutaj dalej, gdzie skończyłem dzisiaj. Gosia pewnie będzie szlifowała ścianę. Dobra, do usłyszenia, do później. Halo, cześć, witajcie w pięknym, słonecznym dniu na słonecznej farmie w Portugalii. Skończyła mi się zaprawa tynkarska. Także wybieram się do Aguas, to jest taka wioseczka, gdzie jest sklep budowlany, bo tutaj byłem lokalnie i niestety nie mają. Także zobaczcie, tyle mi zabrakło. Tyle mi zabrakło i tu muszę te pustaczki domurować. Jadę zobaczyć tam, bo nie chce mi się do Castello jechać, także jadę zobaczyć tam i wtedy muszę to kończyć. To myślę, że z 2, no wezmę 4 worki. 4, nawet 5 worków wezmę, zawsze się przyda. Muszę to dokończyć i wtedy już tylko tu mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 worków gładzi. To jest więcej niż wystarczająco gładzi na wszystko i na poprawki. I chcę skończyć to. No niestety, jeżeli nie będzie w Aguas, bo Aguas jest 15 minut od nas, a jak nie będzie w Aguas, to niestety znowu do Castello. No moja wina, bo obliczyłem, że 12 worków będzie w zupełności wystarczająco, a okazało się, że zabrakło. Ale nic, no zdarza się. Także jadę teraz do Aguas, pokażę Wam na miejscu, jak tam dojadę, jak wygląda taka hurtownia w takiej wioseczce. Zobaczcie, ile wody, nie wiem, czy będzie widać, pokażę Wam, ile wody jest. Prawie bym się tu zabił o jakiś patyk. Pokażę Wam, ile jest wody. Zobaczcie, basen jest wypełniony na maksa. O. Tamta, mówiłem, ta konstrukcja idzie, bo tam te kamyki trzeba będzie odsunąć i tam będą kamienie. Będzie taki murek z kamieni po prostu zrobiony. No to na razie nie jest jakby priorytetem. Musi to poczekać niestety, bo nie mamy czasu. Jak znajdziemy czas, to będziemy tutaj robić. Także tu będzie zbudowany ten pomost. Będzie usypane wszystko, wał, tu będą u góry płytki i będzie taki wielki, fajny pomost. Tam będzie taka z kamieni, chcę zrobić takie coś, że będzie wodospad taki z kamieni. Roślinki jakieś się w te kamyczki też wsadzi. No tu już powinna ta woda się filtrować przez te kamienie sama. Ale jak widać, jest trochę zielona. Dobra, jadę do Aguas. Roślinki rosną ładnie. Wszystkie roślinki się w miarę dobrze przyjęły. O, no zobaczcie, tu dziki, my na razie go nie wyrywamy, bo szklarnię zrobimy, to chcemy po prostu sobie przesadzić tego pomidorka do szklarni. Ma fajne, słodziutkie pomidorki. Cały rok rosną.
Co zerwiemy, to znowu pełno ma tych. I on tu po prostu gdzieś sobie dziko wyrósł. Dobra, zabieram się, jadę zobaczyć, czy mają tą zaprawę. Nie będę dzisiaj, jeżeli nie będą mieli tam, to nie jadę do Castello. Chyba jutro dopiero pojadę do Castello. Ale zobaczymy, czy mają. Dobra, na razie do później. Słuchajcie, już w drodze z powrotnej Zagłas i kupiłem to, co chciałem. Trochę inna marka. 5 worków tutaj tego. 5 worków zaprawy, także super. 15 minut tylko ten Aguas jest od nas, od Monsanto. I jeszcze bonus. Farmer miał wystawione, zobaczcie, takie piękne, olbrzymie cukinie. Zobaczcie, to jest po prostu olbrzym. Także będą fajne cukinie. Jeszcze pewnie damy też tym, co u nas teraz są kamperem. Wracam, Gosia już robi obiad i fajnie, bo będę mógł dokończyć ścianę. Także do usłyszenia później. Halo, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy, panowie, panie, w kolejnym odcinku na Słonecznej Farmie. Kolejny dzień pięknej pogody i to właśnie lubię w Portugalii, że tutaj popada deszcz, a później pięknie słoneczko 20 stopni, z 12 20 stopni. Można sobie posiedzieć, odpocząć, nabrać energii i co się dzieje. Tak jak widzieliście, wczoraj dokupiłem resztę materiału i zbliża się ten moment, w którym został ostatni kawałek. Miga światło, bo te światła LEDowe, one tak migają, dlatego tak miga. Ale został mi tu ostatni kawałek, później jeszcze tylko porównanie, dorównanie. Tam domurowanie wzdłuż bloczków i te główne tynkowanie skończone. Tylko tu wykańczanie teraz gładzi. Już Gosia tu szlifuje, wyszlifowała. Ja muszę tam z drabiny u góry poszlifować, poprawić. Poprawki tu ten róg. Chcemy koniecznie, słuchajcie, chcemy koniecznie kominek wstawić, ponieważ wiadomo, ten tynk to jest kupa wody. To paruje, cały czas jest tu tak trochę wilgotno teraz. Dlatego chcemy szybko zrobić ten róg, wstawić kominek, zacząć hajcować tu ostro, palić w piecu, żeby wysuszyć te ściany, bo wtedy zupełnie inaczej będzie to się dokańczało. Przykryje się kominek po prostu folią, resztę się folią i się dokończy ten, ale tu jest na razie bardzo dużo wilgoci. Nawet ciężko się to szlifuje, bo gdzieś to jakby paruje. Cały czas wietrzymy, cały czas ale Webasto też włączam, ale to jeszcze nie jest wystarczająco, no bo łatwo sobie policzyć tyle tynku, tyle ścian, no to jest kupa wilgoci. Zabieram się tutaj za ten ostatni kawałek i później tam wklejam bloczki. Chcę dokończyć bloczki, żeby już zamknąć totalnie ściany i wtedy już gładzie tylko. Gładzie, kończenie tutaj, ale nie będę kładł gładzi tam kończył, tylko tutaj dokończę tę drugą warstwę gładzi, żeby to już finalnie przeszlifować, pomalować i wstawić kominek. Bo trzeba wyciąć dziurę tam u góry w dachu, zabezpieczyć to dachówki, jakby wokół wyciąć tego komina, izolację zrobić termiczną, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ok, zabieram się do pracy i do usłyszenia do później. Dobra, ściany skończone, wszystko potynkowane. Teraz tylko wyrównać gips. Zobaczcie, tu już poszlifowane na dole. Druga warstwa wyrównująca. Tu już wszystko położone. Jakbym teraz warstewkę jeszcze taką cieńszą połączył tego tynku, to by było już super prosto. Ale nie chce mi się, będę od razu gipsem to robił. Bloczek wmurowany też. Dzisiaj musi wyschnąć, jutro już, dzisiaj już mi się nie chce. Jutro zabieram się już
gipsowanie tu głównie na razie, gdzie kominek, żeby tam poszlifować, porównać i wstawić kominek i żeby było to gotowe już. Super. Idzie super, naprawdę. Jestem zadowolony z postępu pracy. Ok, do usłyszenia, do później. Trzymajcie się. To wszystko z tynkowania, także teraz już tylko gipsowanie, malowanie, wstawianie kominka. Na razie, trzymajcie się. Halo, cześć, witajcie w kolejnym dniu na farmie. Zabieram się dzisiaj już za wykańczanie. Posprzątałem tą folię. Teraz coś spadnie z tego, z gipsu, to po prostu gąbeczka i wyczyszczę od razu. Mamy też specjalny płyn do kafelek i wykańczam już tutaj. Głównie zabieram się za ten róg, gdzie ma być kominek, żeby to już zrobić na gotowe, wyszlifować, wstawić kominek. Ewentualnie go później przykryć po prostu, żeby się nie kurzył. Ale tak to wygląda. Będzie super na pewno. Jak białe pomieszczenie będzie, na biało lampeczki, podłoga tutaj, kominek. Super będzie to wyglądało. Podoba mi się. Na pewno przestrzeni to też doda. I później się tylko doda jakieś dodatki, jakieś takie ciepłe, wiecie, obrazki, coś, jakaś skóra na podłogę i będzie pięknie. Dobra, zabieram się za robotę, bo dużo pracy przede mną, a czasu coraz mniej już. Webasto włączone, suszą się ściany, wietrzą się, suszą się. Dobra, nie gadam więcej, zabieram się do roboty, pokażę Wam później efekt. Na razie, trzymajcie się. Ok, gipsuję już. Tak wygląda ta finalna gładź. Nie wiem, czy widać, bo mruga od tego, czy to też na wideo mruga od tego LED światła. Ale tak wygląda już druga warstwa, bardzo równiutko. Bardzo równiutko w porównaniu, nie wiem, czy tu widać, jak są takie dziury, doły. A teraz już tak jadę praktycznie żadnych dziur. Tylko tak jak mówię, fale dalej będą, bo to nie jest równa ściana. Jak tak spojrzycie, nie wiem, pewnie nie widać, bo jest białe, ale są lekkie takie i tak jest w miarę prosto. Tak bez żadnych listew, bez tego to jest bardzo prosto, myślę. Nie jest to równiutka ściana jak płyta gipsowa, ale przez to daje na pewno taki klimat takiego starego angielskiego domku. Mi się podoba, jest super. Teraz tylko lekko przeszlifować te nierówności i pomalować. Tam jeszcze dokończę, tam przy oknie i tutaj tą całą ścianę. I jutro będę kontynuował dalej gipsowanie wszystkiego, żeby to już wyschło, żeby to przeszlifować, pomalować i wstawiać kominek. To będzie moja następna robota, wstawianie kominka, bo zawsze oczekuję, wiecie, jakichś niespodzianek, coś może będzie brakowało, coś trzeba będzie dlatego chcę się zabrać za to jak najszybciej. Ok, do usłyszenia, na razie. Halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym pięknym dniu na farmie. Ja wziąłem się za gipsowanie dalej w środku, a Gosia, zmieniamy trochę plany na basenie. Odgarniamy kamyki z tej konstrukcji drewnianej, którą zrobiłem. Gosia się tu bawi w zimnej wodzie. O, tak to wygląda. I możliwe, że wodę też wypompujemy i wyczyścimy to jeszcze raz, bo mamy teraz dużo wody i wlejemy nową, świeżutką wodę. Tą konstrukcję wywalamy i tu po prostu ułożymy taki murek z kamienia naturalne. Ten kamień, który mamy, po prostu ułożymy tu takie kamienie. Tu się obsypie to ziemią, trawą, z góry kamienne płyty i tam taki murek z kamienia, na końcu wodospad też taki z kamieni ułożony. Tą pompę się po prostu zakopie, rurę. Halo, cześć Gosia. Zakopie się rurę od pompy w kamyczkach i tam się zrobi naturalny taki, ukryje się tą rurę i zrobi się wodospad. Także taka zabawa. No, konstrukcja niestety, ta
te płótno parcieje i to jest, rwie się i te kamyczki wpadają do basenu. Dlatego zrobimy, no mogliśmy od razu, nie pomyślałem. Po prostu gdzieś to widziałem, wiecie, YouTube, TikToki, gdzieś to widziałem, że ktoś tak worki takie parciane układał, ale widać, że to w wodzie sparcieje po prostu. Te włókno lniane takie. Fajne to jest, ale na pewno nie na stałe. Dlatego będą kamienie. I te rury będą po prostu zamaskowane tymi kamieniami. A ja tutaj już gipsuję warstwę. Trochę byłem zachłanny. Zamieszałem za dużo w wiaderku i mi trochę wyschło. Nie dużo, ale już wiem, że za dużo nie ma co rozrabiać, bo po prostu wysycha ten gips. Tu się zabrałem za tą ścianę. Zagipsowanie pierwszej warstwy. Tam już druga warstwa została położona tutaj. Tam się doszlifuje, pomaluje, kominek się będzie wstawiało. Myślę, że jak to przeschnie gdzieś po weekendzie pewnie. Tutaj, o, jak to przeschnie tutaj, jeszcze jest mokre, ale jak przeschnie, to się przeszlifuje, przemaluje i tu już będziemy wstawiali kominek. A ja zabieram się za gipsowanie całej reszty. Myślę, że dzisiaj jest sobota. Myślę, że no w następnym tygodniu powinien już parę dni wszystko mieć pogipsowane. Wtedy lekko przeszlifowane i druga warstewka. Druga warstewka to już jest taka naprawdę, nie trzeba tego mocno szlifować nawet. Ta pierwsza warstwa wiadomo, tylko już Wam pokazywałem, u góry tam przymurowałem. Także zabieram się do roboty. Miga to światło. Kolejny piękny dzień. Zobaczcie, nie wiem czy widać, w krótkich spodenkach, bo jest około 20 stopni jest. Także było taki tydzień zimniejszy, 12, teraz jest znowu 20 stopni. To jest właśnie fajnie tutaj w centralnej Portugalii, że tu jest za tymi górami Sierra de Estrela, to jest w ogóle taki pasmo, odgradza jakby ten front z oceanu zimny i tu jest dużo lepsza pogoda. A pewnie tam Algarve pewnie jeszcze jest cieplej. Chociaż tam jest bliżej oceanu, to niekoniecznie. Może tutaj okazuje się, że jest taka najbardziej fajna ta pogoda. Dobra, zabieram się do pracy, na razie do później.